Co pogarsza Twoją rwę kulszową? Rwa kulszowa to jest objaw uszkodzenia krążka międzykręgowego, czyli dyskopatii, gdzie dochodzi do uszkodzenia tego krążka i albo do ucisku mechanicznego na korzenie nerwowe, które są drażnione, albo dochodzi wówczas do drażnienia chemicznego poprzez stan zapalny, który wytwarza się właśnie przez uszkodzenie tego krążka. I w chwili, gdy korzenie nerwowe, które składają się na nerw kulszowy, są drażnione, może to dawać bardzo silny ból wzdłuż nerwu kulszowego i to jest właśnie rwa kulszowa. Ale to jest objaw samej dyskopatii w zaawansowanym stopniu niż choroba sama w sobie. Pierwsza rzecz, która może bardzo mocno pogorszyć rwę kulszową, to jest bagatelizowanie problemu. Czyli jeśli już doświadczyłeś silnego postrzału, na przykład kiedy coś podnosiłeś z ziemi i ból bardzo mocno zlokalizował się w dolnej części odcinka lędźwiowego i promieniuje przez pośladek i tylną część nogi, być może też do łydki i do stopy, i ten ból uniemożliwia Ci praktycznie poruszanie się jakiekolwiek, to nie bagatelizuj problemu, nie zostawaj w domu próbując przeleżeć ten problem, tylko od razu udaj się albo na SOR, albo do POZ-u, gdzie lekarz, neurolog najczęściej, dobierze odpowiednie leki, żeby pomóc Ci ten ból zmniejszyć. Ponieważ opanowanie bólu to jest główna rzecz, którą my chcemy zrobić w fazie ostrej rwy kulszowej, która trwa zwykle od 7 do 14 dni. I wówczas chcemy przyjmować głównie pozycje, które sprawiają nam najmniej bólu i chcemy się posiłkować farmakoterapią, żeby ten ból zmniejszyć. W przypadku, jeśli tego nie będzie, ktoś będzie nieustannie żył w tym bólu, to on również może minąć, ale ten ból będzie znacznie większy, spadki mięśniowe i sztywność całego ciała będą znacznie większe i może dojść również do uwrażliwienia tamtego obszaru uszkodzonego krążka, ponieważ nie będziemy zwalczali stanu zapalnego, a w chwili, kiedy ten krążek będzie nieustannie drażniony przez jakiś ruch, to ten stan zapalny może się wydłużyć i w rezultacie może nam komplikować powrót do sprawności. Drugi punkt już poruszyłem mimochodem, ponieważ bardzo mocno może pogorszyć rwę kulszową fakt, jeśli ktoś nie chce przyjmować leków. Bo na przykład ktoś jest przeciwny lekom z jakichś swoich tylko znanych powodów i uznaje, że on tych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych przyjmować nie będzie. Jest to bardzo duży błąd, ponieważ leki, czyli farmakoterapia, to jest jedna z dwóch rzeczy, które my chcemy koniecznie wprowadzić, żeby ten ból opanować, zmniejszyć uwrażliwienie i móc w jakikolwiek sposób funkcjonować. Ponieważ przy rwie kulszowej nie można się tak naprawdę ani ruszać, nie że nie można, bo jest zakaz, tylko że po prostu nie ma możliwości swobodnego poruszania się i co gorsza, nie można też spać. Ludzie przyjmują bardzo różne pozycje, kiedy próbują spać, a z lekami jest to o wiele łatwiejsze i też z lekami o wiele łatwiej jest przetrwać te pierwsze 7-14 dni, gdzie dochodzi do właśnie tej reakcji zapalnej i gdzie jest właśnie ta faza ostra. Trzecią rzeczą, która może tę rwę pogorszyć, jest po prostu czas. Ponieważ zdarza się, że nieważne jakie my działania przyjmiemy, to z biegiem czasu ta rwa kulszowa może po prostu narastać, może ona być bardziej odczuwalna, a przez to mogą być o wiele większe skutki. Ponieważ my próbujemy sprawić, żeby nie była konieczna operacja, czyli próbujemy leczyć się zachowawczo poprzez ćwiczenia i rehabilitację, ale może być tak, że nawet pomimo tej farmakoterapii i tej rehabilitacji później, to ta rwa kulszowa po prostu się nasila. Może być tak, że z czasem ktoś będzie tę rwę odczuwał coraz mniej,
ale niestety nieraz my nie mamy na to wpływu. Więc tutaj ta komponenta czasu, żeby obserwować swoje dolegliwości wraz z biegiem dni, jest bardzo istotne, ponieważ pozwala nam to w określeniu, w jakim kierunku ta rwa i ta sprawność pójdą. Dlatego czas jest tutaj bardzo ważnym kryterium, żeby obserwować to, jak się czujemy i to, w którym kierunku ta rwa pójdzie. Ponieważ nawet jeśli zrobimy wszystkie rzeczy prawidłowo, to niestety ta rwa z czasem może się pogarszać i może dochodzić do niedowładu nogi, możemy zacząć ciągnąć nogę za sobą, możemy mieć problem wstąpić na palce, będziemy mieli problem z chodzeniem, będziemy mogli mieć coraz większe problemy z utrzymaniem funkcji zwieraczy, to są wtedy sygnały, że warto się zgłosić do neurochirurga albo na SOR nawet, żeby po prostu ten stan jak najszybciej cofnąć operacyjnie. Punkt czwarty to brak rehabilitacji. I to, jak rehabilitacja jest ważna w opanowaniu dolegliwości rwy kulszowej, mówiłem na swoich ostatnich webinarach dotyczących rwy kulszowej. Jeśli ktoś nie miał okazji się z nimi zapoznać, to są one cały czas dostępne w strefie dla wspierających premium. Serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału i do swobodnego obejrzenia i nadrobienia materiału. Ale brak rehabilitacji jest tutaj bardzo istotny, w sensie sama rehabilitacja jest istotna, ponieważ w tej fazie już podostrej, kiedy już faza ostra minie, ten ból jest już opanowany i już można się względnie poruszać, to wówczas rehabilitacja trwa już tak naprawdę do momentu braku odczuwania jakichkolwiek dolegliwości. I z rehabilitacją znacznie szybciej można wrócić do sprawności, a jeśli jej nie będzie, to sprawność mięśni, ich siła, jeśli ona się zmniejszyła, ona będzie albo na tym samym poziomie, albo cały czas odciążając tę jedną nogę, ona będzie coraz mniejsza i możemy sobie pogarszać poniekąd samą rwę kulszową albo jej następstwa i rzeczy, które się dzieją właśnie po niej. Dlatego ten brak rehabilitacji, jeśli ktoś uznaje, że będzie działał na własną rękę, jest tutaj bardzo niebezpieczny, ponieważ są konkretne zasady, którymi my się chcemy kierować podczas tego procesu rehabilitacji i które są dość specyficzne dla uszkodzenia krążka międzykręgowego. Dlatego bardzo jest istotne, żeby po tej fazie ostrej rwy pójść do fizjoterapeuty, który zaprogramuje poszczególne etapy działania i który zaprogramuje też ćwiczenia do zrobienia w domu, żeby z tej rwy powoli wychodzić. Piąta rzecz, która może bardzo mocno pogorszyć rwę kulszową, to są ogólne ćwiczenia na kręgosłup. I może to brzmieć troszkę mało intuicyjnie, ponieważ wcześniej mówiłem, że rehabilitacja jest tutaj bardzo ważna, a teraz mówię, że ogólne ćwiczenia na kręgosłup mogą tę rwę pogorszyć. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że przy rwie kulszowej my kierujemy się pewnymi zasadami, ponieważ przy rwie kulszowej nie zawsze można wykonywać wszystkie ćwiczenia i nie ma uniwersalnych zaleceń przy rwie kulszowej. Jeśli ktoś znajdzie jakieś ogólne ćwiczenia po prostu na kręgosłup, z tematu na przykład zdrowy kręgosłup, to bardzo mocno może wejść w te zakresy bólowe, w te zakresy ruchu, które po prostu są bardzo bolesne i będą tylko zaostrzały dolegliwości tej rwy. Ponieważ tak jak mówiłem też w webinarach, to przy rwie kulszowej zwykle któreś kierunki ruchu są ograniczone. I my wówczas nie chcemy wchodzić absolutnie na poziom bólu, ponieważ wszystkie ćwiczenia przy rwie kulszowej, przynajmniej w tej fazie podostrej, powinny być prowadzone w zakresie komfortu, czyli ten zakres ruchu, on nie ma nas boleć. Jeśli jeden ruch mamy swobodny, a drugi mamy ograniczony przez ból, to my wówczas nie staramy się przebić przez ten ból, my nie chcemy przez niego przejść z myślą, że on być może minie, rozejdzie się i tak dalej,
tylko my chcemy zostać tylko w miejscu, gdzie tego bólu nie ma, a w drugą stronę, gdzie tego bólu nigdy nie było, możemy działać komfortowo. Ale jest bardzo istotne, żeby nie wchodzić w zakresy bólowe, żeby nie starać się przełamać tego bólu, ponieważ tego bólu się nie przełamie. A może to tylko bardzo mocno zaostrzyć nam dolegliwości bólowe w takim stopniu, że będzie trzeba ponownie przyjmować leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. Dlatego przy rwie kulszowej i problemach kręgosłupowych nie korzystamy z ogólnych ćwiczeń na kręgosłup, na zdrowy kręgosłup. Takie rzeczy można robić przy napięciowych bólach pleców, ale o tym innym razem. Punkt 6 to są ćwiczenia robione na siłę. W rwie kulszowej my bardzo chcemy poruszać się w granicach komfortu naszego ruchu, ponieważ każde wejście poza ten zakres komfortu i wejście w zakres bólu może nam te dolegliwości zaostrzyć. I też chcemy bardzo mocno mieć na uwadze, w jaki sposób pacjent się czuje przy rwie kulszowej, ponieważ jego komfort jest tutaj dla nas bardzo istotny. I robienie ćwiczeń na siłę, czyli że ktoś chce po prostu na siłę z tej rwy wyjść, ponieważ uważa, że im będzie więcej ćwiczył, im będzie ciężej ćwiczył, tym ta rwa szybciej minie, to jest bardzo mylące i można sobie znowu zrobić krzywdę i tę rwę pogorszyć. Ponieważ tutaj nie ma ćwiczeń robionych na siłę, ponieważ doszło do jakiegoś uszkodzenia krążka i do podrażnienia korzenia nerwowego, tutaj trzeba być cierpliwym, ćwiczyć tyle, na ile można i po prostu mieć to na uwadze. Więc tutaj nie chcemy dużych bodźców, tutaj ćwiczenia mają tylko wspierać niejako ten proces leczenia, ponieważ te ćwiczenia mają wypełnić czas, który będzie też potrzebny do całkowitego zaleczenia się krążka międzykręgowego i w fazie podostrej celem tych ćwiczeń jest bezbolesny ruch i powrót powolny do sprawności sprzed rwy. Ale najbardziej istotne jest to, że w tej fazie podostrej my chcemy powoli wracać do bezbolesnego ruchu. Więc nie ma sensu, jeśli my będziemy drażnili nasze ciało, żeby ono wróciło szybciej, bo ono przez to nie wróci szybciej, ponieważ potrzebny jest niestety ten czas, który musi upłynąć, a to, co my chcemy zrobić, to my chcemy ten czas dobrać, wypełnić odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, żeby ten proces gojenia i leczenia przebiegał jak najefektywniej. A jaka jest ostatnia rzecz, która może bardzo mocno pogorszyć rwę kulszową? To jest brak operacji w odpowiednim czasie. Ponieważ gdy dochodzi do sytuacji, gdy ktoś poddaje się rehabilitacji od 6 do 12 tygodni i ona nie przynosi efektu, ten ból się nie zmniejsza, a tak naprawdę on się zaostrza, jest coraz większy, jest coraz częstszy. Ten ból przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu, przeszkadza w spaniu, tracimy stopniowo kontrolę zwieraczy, czujemy, że noga jest coraz bardziej odrętwiała, mamy coraz mniejszą władzę w naszej nodze i na przykład nie możemy stanąć na palcach albo już ciągniemy niejako nogę za sobą, to są wszystkie oznaki i kryteria, które wskazują, że warto poddać się operacji, ponieważ wszystkie działania do tej pory nie przyniosły efektu. I operacja to jest szansa na życie bez bólu, kiedy wszystko inne wcześniej zawiodło i nie zadziałało. Dlatego, jeśli ktoś czuje takie pogorszenie, ale na przykład nie chce się zoperować, ponieważ albo się boi, co jest zrozumiałe, albo na przykład nie chce się poddać operacji z czystej zasady, ponieważ on się nie zoperuje i koniec, to wówczas może dojść do bardzo silnego zaostrzenia bólu i nawet do całkowitego paraliżu nogi. I tej nogi się już wtedy nie odratuje, nawet rehabilitacją, a ten ból, który czuliśmy,
on może się na tyle ugruntować w tym kręgosłupie, że go już nawet później operacja nie będzie w stanie zmniejszyć. Dlatego jeśli ktoś bardzo mocno przeciąga ten moment, kiedy już widać, że już nic nie zadziałało, że fizjoterapeuta powiedział, no, że tutaj już my więcej zrobić nie możemy, że to już trwa za długo, a neurochirurg widząc i oczywiście po zbadaniu pacjenta, bo jest istotne, żeby neurochirurg oprócz obejrzenia aktualnego rezonansu również zbadał pacjenta. I jeśli on uzna, że wszystko wskazuje na to, że tutaj będzie trzeba zoperować, to warto się zoperować. Nie warto czekać w nieskończoność, że być może coś się ruszy, ponieważ są badania, które pokazują, że po jakimś czasie po prostu już nie ma dobrych rokowań. Dlatego ta rehabilitacja, czyli leczenie zachowawcze w wyrwie kulszowej, czy w ogóle w zespołach korzeniowych, daje się umowny czas od 6 do 12 tygodni, żeby zobaczyć, czy pacjent się poprawi. Jeśli ktoś przeszedł całą faktycznie kompleksową rehabilitację, a nie tylko machanie nogami na przykład gdzieś tam na jakichś zajęciach, tylko 2 tygodnie, jeśli ktoś faktycznie przeszedł rzetelną, kompleksową rehabilitację i nie ma poprawy, a tak naprawdę jest z czasem troszkę gorzej, to jest to czas, żeby się tej operacji poddać, ponieważ może ona faktycznie uratować naszą sprawność i nasze życie. To było 7 rzeczy, które mogą pogorszyć Twoją rwę kulszową. Daj znać proszę, czy się z nimi zgadzasz i czy masz na przykład swoje propozycje rzeczy, które pogorszyły albo Twoją rwę kulszową, albo rwę kulszową kogoś innego. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.